Dzisiaj mamy 3 listopada 2006 roku i dzisiaj, czyli nawet nie rok po premierze świetnego Most Wanted, dostaliśmy kolejną grę z serii Need for Speed o podtytule Carbon. Na zapowiedziach i trailerach ta gra wyglądała, jakby miała być po prostu trochę lepszą, nocną wersją Most Wanted. Ale czy rzeczywiście tak jest? O tym właśnie pogadamy sobie w tym filmie. Sprawdzimy, co ta gra ma do zaoferowania, jakie nowości w niej są względem jej poprzedniczki i czy warto wydać na nią swoje ostatnie pieniądze z komunii. Ja jestem Czapkin, a oto wehikuł recenzji. W Need for Speed Carbon gramy tą samą postacią co w Most Wanted i cała gra zaczyna się od tego, że wracamy naszym już legendarnym BMW M3 GTR do miasta, z którego kiedyś musieliśmy uciec, czyli do Palmont City. I okazuje się, że chyba nie bardzo nas lubią w tym mieście, bo za naszą głowę jest wyznaczona nagroda. I też na samym początku z tego powodu Cross, czyli były policjant w Most Wanted, robi na nas w kanionie zasadzkę, w wyniku czego totalnie niszczy naszą furę i można powiedzieć, że zostajemy z niczym. Ale spokojnie, bo w tym momencie z odsieczą przychodzi Darius, czyli chyba nasz były ziomek z tego miasta, z czasów jak jeszcze mieszkaliśmy w tym mieście i może zakosił nam naszą byłą dziewczynę z tamtych czasów, ale przynajmniej spławia Crossa, płacąc mu trochę pieniędzy i pomaga nam trochę rozwinąć skrzydła. A robi to poprzez przydzielenie nam właśnie Niki, czyli swojej obecnej dziewczyny, oraz Neville'a, czyli takiego goofy ass ziomka. I organizują nam oni taki mały samouczek, żeby nam trochę przypomnieć, jak się ściga w tym mieście. No i wiadomo, poza podstawowymi mechanikami takimi jak jeżdżenie, przedstawiają nam oni też coś nowego, czego jeszcze nie było w żadnej odsłonie z serii Need for Speed. A chodzi tutaj o pomocników. Okazuje się, że tutaj większość wyścigów możemy jeździć ze swoimi pomocnikami i dzielą się oni na, powiedzmy, takie 3 klasy. Pierwszą z nich jest zwiedzacz. I nie, to nie są oficjalne nazwy z gier, to po prostu takie moje własne spolszczenie. Zwiedzacz to ziomek, który będzie jeździł po trasie skrótami i będzie nam je zaznaczał na minimapie. Dzięki czemu, jeśli jeszcze nie znamy na danej trasie właśnie tych skrótów, możemy je poznać dzięki temu, że będą one wyraźnie zaznaczone na naszej minimapie. Drugą jest przyspieszacz i po aktywacji będzie on robił nam taki tunel aerodynamiczny, który możemy wjechać, dzięki czemu będziemy bardzo mocno zyskiwać prędkość, aż na końcu będziemy mogli wystrzelić jak z procy, wyprzedzając zarówno naszego wspólnika, jak i naszych rywali. Trzecią klasą jest spychacz i działa on tak, że kiedy jeździ z nami w wyścigu, to nad niektórymi przeciwnikami, którzy są przed nami, będzie się pojawiać taka ikonka, powiedzmy, tarczy. I kiedy aktywujemy naszego spychacza, to wleci on na pełnej w ten pojazd, wykluczając go na jakiś czas z rozgrywki, co teoretycznie może nam pomóc. Po samouczku dowiadujemy się, że Darius jest tak wspaniałomyślny, że funduje nam też pierwszą naszą furę, bo poprzednią straciliśmy. Dlatego mamy wybór jednego z 3 aut, gdzie każde auto reprezentuje jeden z typów, które są dostępne w grze. Mamy tutaj muscle cary, czyli typowe amerykańce, które może nie są najbardziej sterownymi autami, ale nadrabiają bardzo mocnymi silnikami. Są tunery, czyli głównie azjatyckie auta, które charakteryzuje bardzo wysoka sterowność, oraz auta egzotyczne, czyli głównie fury europejskie, które cechuje to, że są tak trochę wyważone pomiędzy mocą oraz sterownością. I to, co też jest całkiem ważne, to fakt, że wybór konkretnego auta przydzieli nas do konkretnej dzielnicy, w której będziemy zaczynać. No bo właśnie, tutaj też zastosowano całkiem nowy myk, który polega na tym, że cała mapa jest podzielona na 4 osobne dzielnice, gdzie każda z nich jest pod kontrolą konkretnego gangu razem z jego bossem na czele. Я насрал в турбину самолета. Привет, меня зовут Джеки Чан Шрек, и это моя история. Na mapie znajdziemy różne rodzaje wyścigów znane z poprzednich części, jak sprint, okrążenia czy pomiary prędkości, ale powrócił też jeden typ wyścigów, którego nie było w Most Wanted i był on ostatnio w Undergroundzie 2. I są to moje ukochane drifty i uwierzcie mi, tutaj driftowanie, to jeszcze tym bardziej w kanionach, po prostu siada jak mało co, po prostu złoto. No bo właśnie, oprócz tego, że możemy się ścigać w samym mieście, to są też pewne trasy w kanionach, które idą trochę jakby na zewnątrz miasta i charakteryzują się one tym, że są to po prostu bardzo długie trasy bez żadnych skrzyżowań, z których też na niektórych momentach można wypaść i się totalnie po prostu zniszczyć. No i wiadomo, kiedy ukończymy taki wyścig, to dostaniemy trochę gotówki, ale też odblokujemy jakąś nową część do zamontowania na naszym aucie. Czy to jakąś taką wizualną, jak spoilery, czy nowa maska, po rzeczy, które usprawnią osiągi naszego auta, jak na przykład nowe nitro, czy nowe zawieszenie. Kolejną ważną mechaniką jest przejmowanie terenów. Ogólnie każda z dzielnic jest podzielona na mniejsze tereny i kiedy na konkretnym terenie
że wygramy co najmniej 2 wyścigi, to nie dość, że odblokujemy coś jeszcze potężniejszego, jakieś takie mocniejsze ulepszenia, jak na przykład lepszy silnik, to przejmiemy też dany teren na rzecz naszego własnego gangu. Bo tak, tutaj też zaczynamy od tego, że tworzymy swój własny, powiedzmy, gang ze swoimi własnymi członkami i możemy przejmować te tereny. A kiedy przejmiemy już wszystkie tereny, które wchodzą w skład danej dzielnicy, to będziemy mogli zmierzyć się z bossem danego gangu, żeby już całkowicie po prostu przejąć całą dzielnicę. I ogólnie walki z bossami moim zdaniem są tutaj zrobione w bardzo fajny, w bardzo ciekawy sposób. Ogólnie całość składa się z 2 części. Pierwsza to taki zwykły wyścig, w którym robimy 2 okrążenia po trasie na terenie danej dzielnicy. Jest to całkiem standardowy wyścig, w którym jedziemy tylko my, no i boss danego gangu. Nie ma tutaj żadnych pomocników ani nic w tym stylu, po prostu na czystych zasadach robimy sobie 2 okrążenia. I kiedy wygramy ten etap, to przechodzimy do drugiego etapu, który dzieje się już w kanionie. I tutaj mamy taki specjalny rodzaj wyścigu, którego też nie było jeszcze w żadnej poprzedniej części i działa on na takiej zasadzie. Ten drugi wyścig też jest podzielony na 2 mniejsze etapy. W pierwszym to my będziemy gonić bossa. Startujemy tak, że boss jest z przodu, a my jesteśmy z tyłu. Tylko że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy go wyprzedzili i żebyśmy dojechali pierwsi na linię mety, tylko o to, żeby być jak najbliżej niego, bo im bliżej niego jesteśmy, tym szybciej zbieramy punkty tutaj na takim naszym pasku w rogu ekranu. A chcemy zebrać ich jak najwięcej, no bo w tej drugiej części tego wyścigu to my jedziemy z przodu, boss nas goni i im bliżej on będzie nas, tym więcej tych punktów będziemy tracić. No i jeśli stracimy wszystkie punkty zanim dojedziemy do mety, no to niestety game over, nie udało nam się wygrać, ale jeśli dojedziemy do mety chociaż z 1 punktem, no to brawo, wygraliśmy, cała dzielnica jest nasza. Tylko tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na parę szczegółów. Po pierwsze, jeśli to my gonimy bossa, to nie możemy się za bardzo o niego obijać, bo każde dotknięcie to minus chyba 5 czy 10 tysięcy punktów, czyli to całkiem może boleć, na to trzeba uważać, ale jeśli uda nam się go wyprzedzić, kiedy go gonimy na co najmniej 10 sekund, no to z automatu wygrywamy cały wyścig i też jest git. No i też trzeba oczywiście uważać w niektórych momentach tego kanionu, bo zwyczajnie, kiedy się za bardzo rozpędzimy, możemy z niego wypaść, co nie ukrywam, tak trochę podbija tą taką kurczę epickość tego wyścigu, jednak tutaj walczymy o całą dzielnicę i ktoś z nas może skończyć po prostu nawet nie w rowie, tylko w przepaści jakiejś kilometrowej w dół, także ubierajcie kask, dzieciaczki, pamiętajcie, zwłaszcza jak walczycie o dzielnicę w nielegalnych wyścigach. Kiedy wygramy taki wyścig, to możemy też sobie polosować jedną z 4 losowych kart, pod którymi możemy znaleźć dodatkową kasę, jakieś może dodatkowe rzeczy do tuningu, ale jest też szansa, że wygramy auto naszego przeciwnika, to niestety tym razem nie udało mi się i będę musiał sobie po prostu kupić, jeśli będę chciał, trochę szkoda, ale można wylosować auto przeciwnika, to jest chyba w ogóle takim ciosem poniżej pasa. No i co? Cała dzielnica jest nasza i w tym momencie odblokowujemy też dostęp do 2 pozostałych dzielnic, do których jeszcze nie mieliśmy dostępu. Czemu do 2, a nie 3? Żeby uzyskać dostęp do tej trzeciej dzielnicy, będziemy musieli najpierw przejąć te 2 pozostałe, także co będzie dalej i dlaczego tak jest, tego już nie będę wam zdradzał, bo jest to związane całkiem mocno z fabułą, także będziecie się musieli przekonać o tym sami. To jest całkiem spoko, to fakt, że tryb fabularny to nie jedyny tryb, w którym możemy grać, jest też taki tryb serii wyzwań, w którym możemy sobie odblokować nowe rzeczy, nowe auta w trybie fabularnym, robiąc różne zwariowane rzeczy, jak na przykład ucieczka przed policją śmieciarką. Jest to całkiem spoko odskocznia jednak od tego trybu fabularnego. No i jak się w to gra? Kurczę, moim zdaniem jest naprawdę świetnie. W sensie Most Wanted już był naprawdę solidną grą, bardzo mi się podobał, ale tutaj ten cały nocny klimat tych nielegalnych wyścigów jest naprawdę mega mocny i bardziej mi pasuje jednak niż takie wyścigi w dzień, jeśli mówimy o tych nielegalnych wyścigach. Jest tutaj naprawdę bajeczny soundtrack, którego nie mogę wam za bardzo puścić, bo YouTube, ale musicie mi uwierzyć na słowo albo po małych próbkach jak się zmieszczą, że muzyka tutaj naprawdę mega pasuje i jeszcze bardziej podbija cały klimat nielegalnych wyścigów. Wachlarz aut oraz możliwości tuningu też są tutaj naprawdę bogate. Możemy sobie wybierać z gotowych elementów, które zamontujemy, ale możemy też skorzystać z nowego, nowatorskiego systemu Autosculpt, który możemy sobie wybrać mniej więcej część, którą chcemy zamontować, a potem już ręcznie ją wymodelować, przesuwając sobie suwaczki i zmieniając kształty danego elementu. Także myślę, że naprawdę można tutaj skleić swoją furę marzeń. Model jazdy jest tutaj bardzo zbliżony do tego z Most Wanted. Jest bardzo arcade'owy, ale też pozwala wczuć się jednak w takiego nocnego rajdowca. Jeśli chodzi o pościgi policji, to też tutaj bardzo podobnie. Nie ma tutaj jakichś super nowości. Mamy poziom hitu, który zwiększa się do naszego pojazdu, kiedy często nas ta policja goni i też mamy różne pułapki na mapie, w które możemy wjechać, żeby spowolnić nasz pościg. To co już mówiłem, ale powiem jeszcze raz, driftowanie jest tutaj zrobione naprawdę super, naprawdę daje to mega satysfakcję, zwłaszcza ta jazda w kanionach, kiedy tak przejedziesz całą trasę bez ani
ani jednego uderzenia w nic i zrobisz całe combo. Daje to, no jak dla mnie, mega satysfakcję i to są moje ulubione wyścigi. Mega adrenalinka, mega fajnie zrobione. A już a propos samych kanionów, to też trzeba wspomnieć o tych walkach z bossami, że no naprawdę jest to mega ciekawy pomysł na wprowadzenie, ten cały motyw przejmowania dzielnic i właśnie te walki w kanionach. Jest to naprawdę według mnie bardzo fajny, oryginalny pomysł i mega pasuje do całej gry, także jest to naprawdę na plus. No i okej, nie jest to gra bez wad i jak już miałbym wymienić jakąś taką wadę, która najbardziej mi tutaj ciążyła, to jest to bronienie swoich terytoriów, bo kiedy już przejmiemy swoją pierwszą dzielnicę, to co jakiś czas na koniec jakiegoś naszego wyścigu dostaniemy komunikat, że dany, powiedzmy, wyścig został zaatakowany przez jakiś taki pomniejszy gang i mamy wybór: albo obronimy ten wyścig i wygramy i dostaniemy tam dosłownie jakieś grosze, albo to olejemy, no i ten wyścig zostanie przejęty przez wroga. No i jak tak przejmie kilka takich wyścigów, to też przejmie cały teren. No i ogólnie nie ma to jakiegoś większego wpływu na grę, kiedy jakiś teren nie jest nasz, no ale jednak to jest takie irytujące, kiedy patrzysz na mapę i cała mapa nie jest twoja, tylko części zostały już przejęte przez jakieś wypierdki z tego miasta, więc chcesz i tak bronić te wyścigi, ale jest to po prostu mega nudne, bo musisz robić po prostu jeszcze raz wyścig, który już zrobiłeś i na późniejszym etapie to już naprawdę się pojawia bardzo często. Czasami miałem wrażenie, że co drugi wyścig normalny, który gram, to muszę zagrać wyścig obronny w sumie za nic, za darmo praktycznie, za 500 tych dolanów, nieopłacalne. Także to jest jeden chyba największy dla mnie minus w tej grze. Podsumowując, jest to aktualnie mój chyba ulubiony Need for Speed. Jest to taki Most Wanted, tylko że jeszcze bardziej dopracowany, z jeszcze bardziej pasującym klimatem, bo jednak wyścigi nocą, jeśli chodzi o nielegalne wyścigi, jak dla mnie przewyższają wyścigi w dzień, po prostu. Cała otoczka tutaj jest jednak trochę bardziej pasująca, bardziej spójna. Klimat wręcz wylewa się z ekranu, wyścigi są bardzo przyjemne, kustomizacja jest bogata, jakby ja naprawdę wiele więcej tutaj nie potrzebuję. Nie jest to może jakaś mega odkrywcza gra względem Most Wanted, ale jest to po prostu mega solidna ścigałka arcade'owa z bardzo mocnym klimatem, którą po prostu gra się bardzo przyjemnie. Kurczę, myślę, że nie jest to ostatni dobry Need for Speed, jaki wyjdzie, ale gdyby tak równo za 20 lat wyszedł remake tej gry, to myślę, że byłby to jeden z najlepszych remake'ów w historii. Także w każdym razie dzięki za oglądanie, to był wehikuł recenzji i zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych recenzji aktualnych gier, wcale nie z przeszłości, aktualnych, które wychodzą właśnie teraz, bo o to chodzi w tej serii. Dzięki za oglądanie i do następnego. Elo.